Witam, 10 październik. To jest stanowisko numer 2A i ostatecznie usuwamy wszelką roślinność, bo trzeba będzie wysiać żyto, może zwykłą kosmatą. Nasionka przyjadą na dniach. Zostały bakłażany do zbioru, tykwa przepiękna, wykopać dalie, kanny, no i zebrać te nieliczne warzywa, które zostały. W pierwszej kolejności zerwiemy dynię. Dynię gigant. Matka ważyła jakoś tak 500 kg tego okazu. I to jest jedyna dynia z nasion od gigantów, która wyrosła. Całe mnóstwo innych, a sadzonek raz, dwa, trzy, cztery tutaj jest. Są 4 sadzonki. Wszystkie pleśniały. Nawet ta, która się wspięła na ogrodzenie i miała tam wysoko dyńkę. Zobaczyłam, że kolejna zawiązuje się, ale już są przymrozki, liście zczerniałe. Więc nawet tak wysoko dynia zawiązana spleśniała. I to jest jedyny okaz. Miałam jeszcze parę dni zostawić, ale bez sensu, bo noce po 3 stopnie. Tym bardziej, że jak widać, plam już dostała. Ta dynia pochodzi z nasion od Atlantic Giant. 970 kg ważyła matka. Na ile ją wyceniasz kilogramów? O, zaczęła się psuć. To jest miękkie. Ale 10... Oj, miękkie. Tak. Spójrzmy. No dobrze, to jest pierwszy okaz zebrany. Teraz kabaczek gigant. Idziemy po niego. Teraz kabaczek gigant. A to jest moment, to jest od arbuza. O, tu mamy. Kabaczek ważył 158 funtów. Raczej. Mateusz Dąbrowski wyhodował ten okaz w 2021 roku. To znaczy wyhodował okaz, z którego mam nasionka. Chyba to jest waga w funtach podana. Czyli kabaczek ważyłby na pół podzielić 90 kg plus minus. Tak wygląda. I był większy okaz, lecz ten większy zaczął pleśnieć. A różnica była, jak ten był takiej wielkości, to tamten był już taki. No niezła sztuka byłaby. Tu mamy żółte, bo na tej stronie leżał owoc. Dawaj, ciach go, pędy żółte. Siła, siła, dajesz radę. Oj, żeby tak udało się kiedyś. Ale widzę, że mając nasiona z takich gigantów, to potencjał jest. Gorzej ze wzrostem, że spokojnie może urosnąć. A tutaj, słuchajcie, nie było nawożone tyle co obornik naturalny do dołka. Kompost, to wszystko. I tak, czyli sam z siebie urósł. Może raz był, raz krystalon zielony był. 18 NPK. I to są moje największe warzywa. Teraz to zostały już tylko bakłażany, tykwa. Zaczniemy od tykwy. Wartet Australian, tak piszemy. Wartet Australian. Tak. Ile ważyć może? Pół kilo? Więcej. Ładnie. Ona powinna mieć znacznie więcej brodawek tych narośli. Dobra, mamy. Idziemy po bakłażany przepięknej urody. Te dalie też muszę wykopać, aż żal. Dziś jest ostatni ciepły dzień. Ma być 20 stopni. Dopiero co rozkwitła ta dalia. Przedwczoraj. I tu jest takie maleństwo przepiękne. Też parę dni temu dopiero rozkwitła. No ale trzeba wykopać. To są takie niskie karłowe. Powinny być deczko wyższe. Ale. A, jest jeszcze tu piękne warzywo. Duże. Tam idziemy. Chodź.
I to jest warzywo bardzo dziwnej urody. Jest to zimowy okaz warzywka. Tak mówi fiszka. Beninkaza hispida Blue Hill odmiana F1. Wax Gourd Winter Melon. W sklepie holenderskim Vreekens Zaden kupiona. Nasionka kupione. I to jest taka sztuka, która ma włosy. Tu jest szorstkie. Owłosiona bestia. Ścinamy. Nie podłożyłam jej nic pod spód, ale raczej nie pleśnieje. Pomalutku. O, pokaż. Czyżby coś się tu, poczekajcie, podżarło? Zbliżę. Nie. Twarda. Zobaczcie teraz przy dali, jak się prezentuje. No i będzie długo mogła poleżeć, podobno. Trochę jak jabłko wygląda, jak spojrzałam. Zobaczcie. Ciach, foto poszło. Idziemy do taczki. I tą etykietkę jeszcze weź. Tak, i to już są nasze największe okazy warzywne. Pozostało troszkę dyń do zebrania na eksperymentalnym poletku. Ale to chyba nie dzisiaj. W nocy jeszcze ma być 11 stopni. Dopiero od jutrzejszej nocy 3 i 2. I zostały bakłażany. Dojrzałe są. Lecz kilka jest niedojrzałych. Lub prawie. Zobaczcie Państwo, tu jest przepiękna odmiana. Ta jeszcze nie jest do końca wybarwiona, ale za chwilkę pomocnik mój pokaże kolejny egzemplarz. Jak pięknie się przebarwiać zaczął na złoty, na żółty kolor. Zobaczcie, a to powinno być jeszcze bardziej w brąz, w złoto bakłażan. A jaka odmiana teraz? Tam fiszka jest. Wyciągniesz mi. Jest to odmiana Udumalpet stripet. Pasiasty. Tak jest. I teraz wszystkie już owoce ścinamy. No ten taki maleńki. Tak. Ojejku, nie było mniejszego? Nie zdążył. O, zobaczcie, jeszcze tu jest piękne. Twarde ku lekko miękkiemu dotyku. I tylko jeden krzaczek mam tego. A tu jest jeszcze jeden maluszek. I to jest odmiana taka, chyba choruje. Thai White. Zaraz, poczekajcie. Thai White Ribbet. Na pewno tak nie wygląda i powinien być większy, ale coś tu. Zresztą widać jest jaka wielkość sadzonki. No nie? Lecimy do tych przepięknych. Odmiana Sancho Panza. To. I dwa są. Już większy okaz czeka w domu. Leciutko zmiękł. Tak, a zobacz jaka tu jest postać. Sancho Panza. I obok krzaczek to też również odmiana ta sama będzie. Teraz ekstra. Który? Ten jaki fiolet. Tak. Purpura. O, to spatrzcie. Moje rękawice. No. A zobacz, tu zarąbisty. Ten jest... Ojejku. No widzicie? To odmiana, którą zaraz zerwiemy, pękła nam. Ale poczekajcie. To jest odmiana matrosik. I był okaz bardzo duży. Już film zrobiłam ze 2 tygodnie wstecz. Poszukajcie Państwo. I tamten wielki okaz pękł. Nie wiedziałam, że bakłażany pękają. A tu odmiana Sancho Panza też pękła. I
mniejszy. Tak dobrze pamiętam. Sancho Panza, tak jest. 17 lutego wysiane nasiona. Czyli bakłażany pękają. To jest matrosik, a dłuższe łodyżki jakbyś mógł ucinać. Fajny, nie? Pusty krzak. Kolejny to również matrosik. Ten. Do koszyczka. O, łapaj, trzymaj. Zobacz, czy jeszcze się nie ukrył. Nie, etykietkę weźmiemy. I jeszcze, o, papryki tu są. Też zrywa jak leci. Pomarańczowa. Nie znamy odmiany. Tak jest. I te wszystkie popierdółki tak samo. Te żółte to jest Amanda. I zobaczcie, tu jest przepiękny karczoch, który kwitł na taki fioletowy kolor, jak moja rękawica. Spróbuję pobrać nasiona, ale nie, no chyba głupotę mówię, nie znam się zupełnie. Chociaż, nie. Pierwszy raz mam karczochy, było 7 czy 8 sadzonek, niestety tylko jeden krzaczek, ale możliwe, że stąd się pobiera nasiona. Muszę się zorientować. A jak ktoś z Państwa wie, niech napisze. Tu natomiast, proszę, karczoch wybija. Jak dobrze pójdzie, to przezimuje w gruncie. 3 odmiany były. Nie wiem, która jest na tyle odporna, żeby przezimować, ale wiem, że dają radę. No i te krzaczory też już będziemy usuwali z zebranych. Musi tu opustoszeć. Tu jest jeszcze troszkę papryki, odmiana Murasaki Purple. To też to, co największe zbierzemy. No i papryka słoniowa. Ostra. Nie aż tak bardzo, ale ostro. Powinna się na czerwono wybarwić. Też do usunięcia. Tu jeszcze zostały bakłażany, których więcej nie wysieję, bo to nie ma co pojeść. Nasion od groma i ciut. Turkish Orange jako funkcję ozdobną mogą pełnić. A myślę, że ten krzaczek to wykopiemy do donicy, przesadzimy. Tak sobie myślę. Może się przechowa przez zimę. W pokoju będzie stał. Owoc jeden jest, to go zostawiamy. No to jeszcze został Pattison. Ten, co ja mówię, dwupalczasty. Malutki okaz. Większe czekają, nie psują się na razie. Kiwano okrągłe, jedno. I Pattisonek się zapodział. Pokaż. Wyrzucamy to. Ledwo się z kwiata przekształcił owoc. Chciał przekształcić bakłażan. No strasznie. Pokaż korzenie bakłażana. Nie strasz. Tak? Jeszcze. Bo się uśmiechniesz. Dobra, i ja teraz jeszcze tą fasolę. Teraz nazwa mi wyleciała z głowy. No widzicie, jak to jest. Moment. Bo obok rosła z napisem Purple Eje, fioletowe oczy. A tą jak zobaczę nazwę, to sobie przypomnę. To część uschła, część nie. Czyli, tak podsumowując, poznałam możliwości uprawiania tego i owego na takim półcienistym stanowisku, na bardziej słonecznym, może tak powiem, niż było to numer 2, w tamtej dalszej części, gdzie budynek i drzewa dawały dużo cienia. I wiem, jak w przyszłym roku potraktować nasadzenia. Na pewno dojdą tu, w tym rzędzie,
te fioletowe morcinki, astry jesienne. Dojdą jeszcze 3 kolory. A chodźmy zobaczyć jakie, bo już sadzonki są. Bo tu rósł cały szpaler na całej tej długości, aż tam hen do budyneczku. Właśnie te morcinki. Myśmy usunęli je, ale część została, odbiła. I dobrze. Bo sąsiadom się podobało i tak trochę niepocieszeni byli, że już nie ma takich barw. A dojdą takie kolorki. Od mamy z ogródka wykopane. Mama chętnie by się pozbyła. Jak najwięcej dała tej córce swojej, ale córa nie ma gdzie tego sadzić. Chciałaby, ale... I kolor biały. I tu druga tura. Także będą takie piękne 4 kolory. A jak się rozrosną za 2 lata, to ho, bo za rok nie będzie jeszcze tak bardzo kolorowo. Ale już za 2 będzie jak trzeba dla oka. Tu mam do wykopania również mieczyki, dalie. Też trzeba słoneczniki usunąć, te ozdobne. Nasionka pobrałam. Piękne są. Są też odmiany rosnące do wysokości kolan. O takiego rodzaju kwiatach. Ale ja wybrałam o takim wielkim wzroście. Tu są dalie. Bardzo dużo nie zakwitło. Tu są dalie z nasion. Giganty. Imperialis. Też przymrozek je już posmyrał. 2 odmiany. O takich łodygach. Fiolet wpadających. I takich zielonych. A zobaczymy jaka karpa wielka będzie. Co tam się skryje pod ziemią. Te mają brązowe liście. Nie porosły i późno zakwitły. Tu biało-żółte. Pomarańczowa dopiero rozkwita, ta różowa. Dziwny ten sezon był bardzo. Trudny, może tak, trudny. Bardzo trudny. W każdym razie trzeba wykopywać. Tu jest ołownik o niebieskich kwiatach. Jeszcze jest kilka sadzonek. Trzeba wykopać, by zająć się nasadzeniami jesiennymi, czyli liliami, tulipanami. Przesadzanie, dzielenie bylin. Piękna jest ta, prawda? Dalijka. I też niedawno rozkwitła dopiero. Porównując to, co było 2 lata temu, burza kwiecia daliowego koloru, odmian, to ten rok jest ubogi. Koleżanko Moniko, od Ciebie nieliczne zakwitły dalie, ale nie wszystkie zdążyły. To nie te. Już minęłam miejsce, bo na razie nie kwitną żadne. I nie zakwitną, bo przymrozek tu jest piękna. Ta rozkwitła dopiero co. A jeszcze tu się bakłażanki, te tureckie skryły. To co, kończę i pozdrawiam i do dzieła, bo tu syn mój, pomocnik kochany, działa, a matka się obija, nagrywa. Więc czas zakasać rękawy. Do widzenia. I na filmy kolejne zapraszam. I do subskrybowania tegoż kanału mojego, Mardar. Do widzenia.